Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale o pająkach, skorpionach i innych cudach. W tym odcinku zrobimy coś, czego jeszcze na tym kanale nie było, a zatem do oglądania. Na początek rozpakujemy tę paczkę. Mamy tutaj właśnie suszone świerszcze o smaku kurczaka barbecue, suszone mączniki o smaku czosnku z ziołami i chipsy z mąki z świerszczy o smaku papryki. Zatem zapraszam Was na degustację. Zaczniemy od suszonych świerszczy. O, twarde to. I proszę, tutaj mamy świerszcze. I tak oto one wyglądają z bliska. Zatem trzeba je spróbować. Widzicie? Smak kurczaka jak najbardziej czuć. Oczywiście dużą rolę tutaj odgrywa kwestia przyzwyczajenia. Mamy tu oczywiście suwak do zamknięcia, zatem zamkniemy paczkę, żeby świerszcze nie namokły od mokrego powietrza. Proszę bardzo. Teraz jest pora na mączniki. Proszę bardzo, suszone larwy mącznika. Tak to wygląda i konsumujemy. Czuć czosnek jak najbardziej. Jak najbardziej może być. Czuć tutaj smak czosnku, zatem nie można co narzekać. Czosnek właśnie daje smak. I teraz mamy chipsy z mąki ze świerszczy. A zatem jak najbardziej czuć paprykę. Papryka daje smak. Jest to lekko pikantne. Nie jest złe. Zdrowe, naturalne, pełnowartościowe, bogate w białko przekąski. Przede wszystkim to jest kwestia przyzwyczajenia do smaku, do tekstury, pożywienia, a także kwestia przełamania czynników kulturowych. Zakup dokonany w sklepie Foodbucks. W ofercie mają właśnie świerszcze, mączniki i szarańcze. No szarańcze akurat nie było. Kiedyś będzie okazja, to też szarańczy spróbuję. Wiem, że jeszcze są wykorzystywane w takim przemyśle drewnojady i karaczany, ale tego w ogóle w ofercie nie mieli przewidzianego. Ale też bym kiedyś chciał to spróbować. Co do spożywania owadów, to nie należy się martwić, że coś nam się stanie, gdyż są to specjalnie dobrane, jadalne gatunki. Są one hodorowane w warunkach zamkniętych, sterylnych, pod ciągłą opieką weterynaryjną. Natomiast produkty, które będą zawierać owady jadalne, będą oznaczane, zdaje się, że takim symbolem. Jest on wymieniony w procedowanych aktach prawnych w tym zakresie, zatem nie musimy się martwić tym, że w czymś, co kupimy, będą suszone owady. Omówię teraz pokrótce aspekt ekologiczny. Po pierwsze, ślad wodny, czyli ilość wody potrzebna do wyprodukowania kilograma mięsa. Porównam tutaj kwestię hodowli drobiu, bydła, świń i właśnie mącznika młynarka. Bydło pochłania ponad 15 400 litrów wody na produkcję kilograma mięsa. Wieprzowina pochłania niemalże 6000 litrów. Drób natomiast
nieco ponad 4300 litrów wody. Z kolei mącznik młynarek wymaga ilości wody podobnej co kurczak, może nawet nieco więcej, jednakże skala ta zmienia się w przypadku, gdy nie będziemy liczyć kilogramów mięsa, tylko kilogramy białka. W tym przypadku hodowla wołowiny w sensie wytworzenia 1 kg białka będzie potrzebowała 112 000 litrów wody, wieprzowiny 57 000 litrów wody, drób 34 000 litrów wody, a mącznik młynarek jedynie 23 000 litrów wody. Kwestia śladu wodnego może być taka trochę niejednoznaczna, niemniej są także inne kwestie wyraźnie wskazujące górę hodowli owadów nad hodowlą, że tak powiem, zwierząt tradycyjnych. Mówię tutaj chociażby o ilości miejsca wymaganego na hodowlę owadów i hodowlę zwierząt tradycyjnych. A zatem jak to dokładnie wygląda? Żeby wyhodować kilogramy mięsa z owadów jadalnych, potrzebujemy od 2 do 10, a nawet 14 razy mniej miejsca niż w przypadku zwierząt tradycyjnych, to jest drobiu, krów i świń. Bowiem hodowla 1 kg mięsa z mącznika młynarka wymaga tylko 3,6 m² powierzchni, gdyż owady, jak wiadomo, można hodować pionowo, czyli na kilku poziomach mamy hodowlę owadów. Natomiast na 1 kg białka to przelicza się na 18 m². Natomiast hodowla 1 kg białka od bydła to potrzeba średnio 201 m². W przypadku wieprzowiny to jest jakoś 56 m², a w przypadku drobiu to jest jakoś 47 m². Jest jeszcze kwestia tak zwanego zapotrzebowania na paszę. Chodzi o to, że współczynnik konwersji paszy jest także mniejszy u owadów. Żeby uzyskać dodatkowy kilogram świerszcza, potrzebujemy 2 kg paszy, a u mącznika jest to 2,2 kg paszy. Natomiast u zwierząt tradycyjnych jest to już odpowiednio więcej. U kurczaka jest to 2,5 kg paszy na dodatkowy kilogram, w przypadku wieprzowiny 5 kg, a w przypadku wołowiny 10 kg. Ponadto wiadomo, że całe zwierzę nie jest zjadliwe, tylko konkretne jego części i tutaj też jest pewna przewaga owadów. Tutaj akurat posłużę się przykładem świerszcza, który jest zjadliwy nawet w 80%. Świnie i kurczaki są zjadliwe w 55%, a krowy są zjadliwe tylko w 40%. I właśnie fakt ten modyfikuje wyliczenia przy przeliczaniu kolejnych kilogramów kaszy na kolejny kilogram mięsa. Prowadzi to do tego, że świerszcze są w kwestii przetwarzania paszy na kilogramy mięsa wydolniejsze od kurcząt 2 razy, od świń 4 razy, a od krów nawet 12 razy. Jest jeszcze kwestia wydalania dwutlenku węgla przy hodowli. 1 kg mącznika odpowiada za wydalenie 2,7 kg dwutlenku węgla do atmosfery. W przeliczeniu na kilogram białka jest to jakoś 14 kg dwutlenku węgla. Natomiast w przypadku kurczaków broilerów jest to odpowiednio od nieco ponad 30% dwutlenku węgla wydalonego do atmosfery więcej, do nawet blisko 170% dwutlenku węgla wydalonego do atmosfery więcej. W przypadku wołowiny jest to od 6 do 13 razy więcej wydalonego dwutlenku węgla do atmosfery niż w przypadku mącznika młynarka. Ponadto w zależności od gatunku, stadium rozwoju i warunków hodowlanych owady jadalne zawierają od 40 do 60% białka, czyli więcej niż zwierzęta tradycyjne. W przypadku wołowiny jest to jakoś 20-30%, w przypadku wieprzowiny 15-23%, w przypadku kurczaka jakoś 27%.
Owady także są bogatym źródłem błonnika, gdyż posiadają szkielet chitynowy. Mięso z kurczaka nie ma w ogóle błonnika, kompletnie nic, 0%. Larwy mącznika monarka mają 3,5%, świerszcze jadalne mają te 4,6%. Omówię jeszcze pokrótce kwestie kulturowe. Zdawać by się mogło, że ludzie raczej owadów nie jedzą, to nie jest prawda. Owady są jadane na wszystkich kontynentach zamieszkałych przez człowieka, tylko Europa w jakiś sposób się jeszcze od tego uchowała, ale to też tak do końca nie jest. Wszyscy na pewno spożywamy jakieś czerwone produkty, przykładowo jakiś kisiel, galaretka, jogurt, sok i co w tym takiego. A mianowicie one zawierają koszelinę, czerwony barwnik, tak zwany S120, który jest pozyskiwany z owadów zwanych czerwcami kaktusowymi. Jednak jak przeglądałem opakowania czerwonych produktów, to żadnych zapisków typu S120 czy koszelina nie znalazłem. Do wyprodukowania 1 kg koszeliny potrzebujemy 150 000 takich owadów. Co do owadów jadalnych w różnych częściach świata, plemiona zamieszkujące Afrykę jak najbardziej posilają się szarańczą. Jest to ważny element ich diety. W Meksyku, czyli w Ameryce, jadane jest guacamole z escamole, czyli taki sos z awokado z dodatkiem jaj niektórych gatunków mrówek. Natomiast w krajach Półwyspu Indochińskiego, takich jak Tajlandia, Laos czy Kambodża, nie są to wprawdzie owady, ale pajęczaki, właśnie się przykładowo skorpiony smażone na jakimś szaszłyczku, albo też wywar ze skorpiona, ponoć bardzo smakowity. Zresztą w samym Meksyku to chyba też je się smażone tarantule, ptaszniki, chrupkie z zewnątrz, płynne w środku. Zdawać by się mogło, że Europa jest wolna od jedzenia owadów. No jak widać tak do końca nie jest, na przykładzie koszeliny. Ponadto nie wierzę, że żaden owad się nie zawieruszy w produktach spożywczych. Na moje to jest niemożliwe, żeby całkowicie temu zapobiec. Jest to właściwie sytuacja nieunikniona. Natomiast na Sardynii kiedyś produkowano ser o nazwie kazumarczu. Żeby nadać mu pożądany smak, wprowadzano do niego larwy muchówek i potem one powodowały pożądaną fermentację i potem z tymi larwami ten ser jedzono. Obecnie ze względu na zagrożenie dla życia i zdrowia ser ten jest zakazany. Natomiast nie możemy powiedzieć, że Europa jest wolna od stawonogów jako takich, gdyż na południu Europy są powszechnie jadane skorupiaki, owoce morza, które są także stawonogami. Mam tu na myśli właśnie kraby, homary, krewetki, langustynki, a w Polsce w dawnych czasach popularnym przysmakiem były właśnie raki. I właśnie jest tu taka kwestia, że jak mają ludzie zjeść owada czy pajęczaka, to już się wzdrygają, a jak mają jeść skorupiaka, to się zachwycają. Ale jak mówię, to są przede wszystkim kwestie kulturowe, które nie dotyczą tylko stawonogów, ale dotyczą także kręgowców. W kulturze europejskiej dopuszczalne jest powszechnie spożywanie mięsa świń i krów. Z kolei w kulturze żydowskiej i muzułmańskiej świni się nie je, gdyż jest ona zwierzęciem nieczystym. Natomiast Hindusi uznają krowę za zwierzę święte i jej mięsa też nie jedzą. No święte, raczej takie nietykalne, gdyż po prostu tam jest dużo ludzi, zawsze tam było dużo ludzi, w odległych czasach też. I był problem z polami uprawnymi, z wykarmieniem społeczeństwa. I po prostu zamiast dawać krowę na mięso, to pozostawiano ją przy życiu, bo była w stanie dać wielokrotnie inny rodzaj pożywnego jedzenia, czyli chodzi tu o produkty mleczne. Natomiast w drugą stronę coś, czego się w Europie nie je, ale je się w innych miejscach na świecie, no to wiadomo, we Wietnamie i Chinach psy czy koty,
ale nie w Japonii. Tu akurat w Japonii się psów i kotów nie je. Albo w Peru je się świnki morskie. U nas to jest taki pupilek, ale tam to jest normalne, jadalne zwierzę, że tak powiem. Mocno zakorzenione w kulturze peruwiańskiej. Tak mocno, że w jednej z peruwiańskich katedr jest powieszony obraz Ostatniej Wieczerzy i na centralnym miejscu jest położona pieczona świnka morska. Taka rzecz oczywiście nigdy by się nie mogła wydarzyć, gdyż na Bliskim Wschodzie w czasach Chrystusa świnki morskie nie były znane, to raz, a po drugie Żydzi by nie mogli zjeść świnki morskiej, gdyż jest to gryzoń, a według prawa żydowskiego, prawa koszerności, gryzonie same z siebie są niekoszerne, czyli ich spożywać nie można. Są tam szczególne wymogi, jakie ssaki mogą być spożywane. Chodzi tutaj o zwierzęta roślinożerne przeżuwające swój pokarm, mające rozszczepione kopyto. No, świnka morska jako gryzoń tych warunków nie spełnia, to też przez Żydów jedzona być nie może. Ale żeby było sprawiedliwie, u nas w kraju też jest takie zwierzę, które z jednej strony jest uznawane za pupilka, a z drugiej strony jest jadane. Mowa tu o króliku. Oczywiście są różne rasy. Jedne są jadane, inne są jako zwierzęta towarzyszące. Co do owadów jadalnych, to rolnicy też nie powinni się bać, że hodowla owadów jadalnych wyprze ich działalność, gdyż po prostu ktoś te owady też będzie musiał hodować. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam Was na mojego Instagrama, link znajdziecie w opisie. Zostawcie proszę suba, łapkę w górę i komentarz, to naprawdę mocno się przyda. Zapraszam Was na kolejne odcinki, które już niebawem. Do zobaczenia i cześć!